Na cud Jonasza takiego kościoła nigdy nie widzieliśmy. Czy wiesz, że do tego niezwykłego kościoła chodził sam Schwarzenegger, a tu jest jego dom? A kto zaprojektował ten kościół? Ile lat ma ten najstarszy samochód? Czy ktoś dostrzeże tutaj Sobieskiego? Z czego słynie ta niezwykła zbrojownia i dlaczego z tymi wskazówkami tej pięknej wieży jest coś nie tak? Oto jeden z najlepszych pomysłów na przystanek w podróży z Polski na południe, do Włoch czy Chorwacji. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry Tutaj Ania, i Marcin. czyli wędrowne motyle. Witamy Was z drugiego co do wielkości miasta Austrii, liczącego niecałe 300 000 mieszkańców, ze stolicy Styrii, czyli z Gracu, który jest także idealnym punktem, czy też przystankiem w połowie drogi z Polski do Włoch. No oczywiście zależy skąd wyruszamy i dokąd dokładnie jedziemy. Dokąd zmierzamy. Natomiast my Was w tym materiale chcemy zachęcić do tego, żeby zostać tutaj na dłużej niż jeden dzień, a nawet na dłużej niż weekend. Tym bardziej, że od niedawna można jeszcze szybciej dojechać w te rejony. My dojechaliśmy właściwie w 5,5 godziny z Bytomia. No to co? Muzyka i zaczynamy. W Gracu pełnia kwitnienia drzew i kwiatów, a że Styria ma najłagodniejszy klimat w całej Austrii, wiosna przychodzi tu szybciej niż w Polsce o 2-3 tygodnie i również szybciej niż w Wiedniu. Podobnie kwitnie życie akademickie w tym mieście, bo działa aż 6 uniwersytetów. W 1585 roku powołano w Gracu pierwszy uniwersytet. Stare miasto należy do najpiękniejszych w krajach alpejskich i dzięki temu wpisane zostało na listę dziedzictwa UNESCO. Panuje tu specyficzna atmosfera. Niby jesteśmy w Austrii, ale patrząc na przykład po dachach czy roślinności, intensywności promieni słonecznych, a nawet menu restauracji wyczuwamy południowy, śródziemnomorski klimat. Ale są też pewne wątki słowiańskie z uwagi na bliskość Słowenii czy Bałkanów. Schlossbergplatz, jeden z głównych placów miasta. Wydawało nam się, że w niedzielne popołudnie w spokoju sobie nagramy pierwsze zdania, a tu nie, bo akurat jest niedziela sportowa w Gracu. Świętują właśnie tam na scenie Mistrzostwo Austrii w hokeju na lodzie, a za chwilę rozpoczynają się piłkarskie derby, czyli Sturm Graz, Austria-Wiedeń, a to wszystko ze stoickim spokojem obserwuje zasłużony dla miasta arcyksiąże Johann, otoczony 4 figurami styryjskich rzek, alegoriami tych rzek. Dominantą całości jest XIX-wieczny, ale dość spektakularny ratusz miasta Graz, a my teraz przeskoczymy na inny placyk. Ten niewielki placyk, Schlossbergplatz, jest o wiele bardziej spokojny, a poza tym ma taki trochę włoski charakter. Za moimi plecami bardzo charakterystyczne schody, które wiodą wprost na wzgórze zamkowe, ale my, ponieważ to jest nasz wieczorek zapoznawczy z tym miastem, udamy się tam z troszeczkę innej strony. 900 lat temu Grac założony został jako Gradec. Tutaj, na górze zamkowej, która wciąż dominuje nad miastem, stał ufortyfikowany gródek. W 1440 roku jeden z leopoldyńskich Habsburgów z Gracu, Fryderyk III, został wybrany na cesarza Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a swoje miasto uczynił jedną ze stolic ogromnych posiadłości wielkiego kraju oraz otoczonym murami bastionem chrześcijaństwa w czasie konfliktów z Ottomanami. Jego zamku już nie ma, katedra stoi, ale później zobaczymy w okolicy coś jeszcze. Teraz wdrapiemy się po raz pierwszy na Schlossberg, by zaliczyć piękny zachód słońca. Ja Wam tylko powiem, że ta wieża zegarowa, jak i dzwonnica, które tutaj są atrakcjami turystycznymi, to ostatnie fragmenty, które się zachowały z tej twierdzy. A w jaki sposób załatwili sobie mieszkańcy zachowanie tych dwóch miejsc? O tym dowiecie się trochę później właśnie. Co widać? Oczywiście oprócz wieży zegarowej widać kotlinę, w której jest schowany Grac. Widać linię zieloną rzeki Mury. Tam gdzieś w oddali jest Styria z jej winnymi szlakami i granica ze Słowenią. Tam są Węgry. Tam zarysowują się powolutku sylwetki Alp styryjskich, czy też
przed Alp Styryjskich. No i jeszcze z innego miejsca zobaczymy sobie dachy i kopuły miasta. O Gracu mówi się, że posiada jedną z najpiękniejszych w Europie gór zamkowych z miejskimi panoramami i jesteśmy w stanie się z tym zgodzić, a naprawdę wiele miast w Europie widzieliśmy. Zwłaszcza o tej porze dnia i o tej porze roku. Ten zapach wisterii no po prostu robi niesamowite wrażenie. Jeszcze tylko zobaczcie na perspektywę tych niesamowitych, zlanych w taką miedzianą, złotą, miodową poświatę dachów. Troszeczkę z takim śródziemnomorskim flerem. No i właśnie możemy sobie zobaczyć też tutaj restauracyjkę w fragmencie twierdzy, wyspę na rzece Murze. No i jak to w Austrii, jak to w Alpach. Całe miasto teraz rozbrzmiewa dzwonieniem dzwonów kościelnych. Ze wzgórza zjeżdżamy kolejką funicolare, jedną z bardziej stromych miejskich kolejek w Europie z pięknym widokiem. Pierwsza została zbudowana tutaj ponad 150 lat temu. A o tym, co jeszcze się znajduje na tym wzgórzu i dlaczego warto je odwiedzić choćby podczas jednodniowej wizyty w Gracu, nieco później wyjaśnimy. Poranek nad rzeką Murą, której słowiańska nazwa pozostała niezmieniona. Elegancko i dumnie przepływa przez samo serce miasta, w jednym miejscu zostawiając pole dla niewielkiej wysepki, którą spektakularnie zagospodarował człowiek. To Murincel, a na niej mała kawiarnia i mini amfiteatr. Pewną duchową łączność z Rzymem daje nam Palais Athens, a zwłaszcza jego fasada i wnętrza, klatka schodowa niczym w burbońskich lub papieskich pałacach. Włosi oczywiście ochoczo przybywali do Gracu, wyczuwając pieniądz i dobre zlecenia. A tutaj po lewej stronie, czy też zachodniej, już w czasach rzymskich znajdowała się jedna z największych i najważniejszych dróg imperium, która biegła z Wiednia, z Vindobony w kierunku morza, na przykład na Akwileję, Grado i potem do Rzymu, więc no idealne miejsce, żeby założyć miasto, ale też idealne miejsce, żeby założyć twierdzę. Jedyną i najważniejszą dla tego miejsca, gdzie góry łączyły się z Kotliną Panońską. Więc wszyscy, którzy przybywali od wschodu, czy Awarowie, czy Hunowie, czy później Otomanowie, musieli prędzej czy później o okolice Gracu się rozbić. Dlatego tak ważne było założenie tutaj twierdzy. To zrodziło pewne konsekwencje. Za chwilę je zobaczymy na własne oczy. A na zwiedzanie miasta z fachowym komentarzem umawiamy się z przewodniczką po mieście Sigrid, która wyraźnie zaznacza, że obok starej architektury i zabytków, Grac dumny jest przede wszystkim ze swojej nowatorskiej i awangardowej realizacji Muzeum Sztuki, czyli Kunsthaus, który to budynek pieszczotliwie nazwano przyjazną kosmitą. Jedno z jego dachowych okien, czółek, spogląda w stronę wieży zegarowej na wzgórzu Schlossberg. Katedra to bardzo rzadki przykład, jak prywatny kościół zamkowy stał się świątynią takiej rangi. Bryła pochodzi z wieku XV, ale wystrój jest głównie barokowy. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na relikwiarze z hebanu i kości słoniowej, które przybyły wraz z królową Paolą Gonzagą z Mantui. Z zamku cesarskiego nie zachowało się prawie nic. Oprócz... Dziwne, znowu Cię widzę. Jednym z ostatnich zachowanych elementów tego zamku, który zresztą możemy zobaczyć tutaj na tym zdjęciu powieszonym na bramie, bo tam prowadzone są prace archeologiczne, jest ta oto wyjątkowa klatka schodowa. A dlaczego jest taka wyjątkowa? No to zobaczmy. Składa się ona z dwóch takich ciągów średniowiecznych, spiralnych schodów, które w niektórych momentach ze sobą się łączą. I love this monastery of the Franciscans with a connected church. Uwielbiam ten klasztor franciszkanów wraz z połączonym z nim kościołem, bo można tu po prostu zanurzyć się w historii.
ponieważ widać tu różne epoki wyryte w kamieniu. Znajdują się tutaj też piękne nagrobki. Posiada też wewnętrzny dziedziniec, na którym można zobaczyć pozostałości gotyckie, renesansowe oraz piękny zielony ogród w dawnym klasztornym Chiostro. A beautiful green spot. Nawet mimo zgiełku ciepłych popołudni czy weekendowych dni w mieście, zawsze można odnaleźć boczną uliczkę pełną ciszy czy całkowicie pusty, wyciszony dziedziniec. To właśnie urok miast, które rozwijały się w dużej mierze dzięki klasztorom i zakonnikom, i stara urbanistyka została względnie zakonserwowana. Sporo jest ładnych dziedzińców na terenie miasta, ale ten jest najstarszy, ze znaczkiem Deutsche Riten-Ordenhaus. Już w naszym języku nawet brzmi lepiej. Oczywiście chodzi o siedzibę zakonu krzyżackiego. Dzisiaj w Austrii jest bardzo dużo krzyżaków wciąż. Większość z nich to księża i siostry zakonne, opiekują się chorymi, a zobaczmy sobie, jak wygląda ten dziedziniec. Te charakterystyczne wieże i kopuły dominują nad jednym z najważniejszych zabytków miasta Graz, mauzoleum Habsburgów przy kościele świętej Katarzyny. The other one has the form of an ellipse. Druga kopuła w środku ma formę elipsy i jest jednocześnie pierwszą taką budowlą poza Włochami. Z punktu widzenia polskich turystów bardzo interesujące jest to, że ukończenie tego obiektu zajęło dziesięciolecia, ponieważ główne sklepienie budowli, czyli jednocześnie kościoła, ma na suficie piękną dekorację, która przedstawia bitwę pod Wiedniem i ostateczne ocalenie miasta dzięki pomocy Polaków. Escape with the help of the Polish. To jedno z najważniejszych historycznie miejsc dla Austriaków i dla wszystkich interesujących się Habsburgami. W krypcie znajdują się groby cesarza Ferdynanda II i arcyksiężnej Marii Anny Bawarskiej, pierwszej żony cesarza. Jak już jesteśmy w tematyce militarnej, to pozostajmy nieco dłużej. Właśnie jesteśmy na dziedzińcu budynku, który się nazywa Landhaus. Tutaj wciąż obraduje parlament styryjski, a jak widać zresztą, mam nadzieję, że to widać na pierwszy rzut oka, ten dziedziniec został zaprojektowany przez Włocha, Domenica del Alio. No i właśnie tutaj możemy się poczuć jak w niejednym włoskim mieście, zwłaszcza że pogoda też nam bardzo sprzyja. A tuż obok znajduje się jeszcze jeden bardzo ważny budynek, muzeum, arsenał styryjski, który jest wyjątkowy nie tylko w skali Austrii, ale całej Europy. Jaka perspektywa złowieszcza. No wiadomo, dla kogo złowieszcza. Mamy ulotkę w języku polskim i czytamy, że władcy Styrii i Karyntii w latach 1642-1647 z powodu konfliktów militarnych z węgierskimi rebeliantami oraz Imperium Osmańskim zlecili budowę największej zbiorowni w ówczesnym imperium. Ma do dzisiaj 32 000 obiektów i jest największą tego typu zbrojownią ciągle zachowaną na świecie. Dziś ta placówka to gratka dla miłośników militariów. 32 000 arkebuzów, muszkietów, zbroi, pancerzy, szabli, halabard, lanc, również zbroja konna. Niektóre miecze, jak widać, podpisane. I taki widok z okienka na najwyższym piętrze pałacu. Bardzo polecamy. Rozluźniamy nieco atmosferę, najlepiej muzyką, a potem na słodko, a na końcu na słono. Na tamto wzgórze znów wrócimy. Mieszkańcy Grazu również bardzo dumni są ze swoich zabytkowych carillonów, które w centrum miasta, w okolicach 11, 15 i 18 na froncie domu przy Glockenspielplatz rozgrywają swój figurkowy taniec. Pogoda sprzyja, no to są lody. Wybraliśmy lodziarnię, gdzie jest dużo motywów z motylami. Ktoś nam obiecał na Facebooku, że tutaj będą lody o smaku czarnego bzu.
Niestety nie udało się, ale udało się u mnie z Johannesbeer, czyli czerwoną porzeczką, ale to nie wiem, czy chodzi o arcyksięcia Jana akurat. Ja natomiast mam klasycznie waniliowe lody. Natomiast właśnie waniliowe lody można tutaj spróbować także polane olejem z peste Gdyni, ponieważ jest to produkt tradycyjny tutaj dla miasta, dla Gracu i dla regionu. I myślę, że jeszcze coś się na ten temat pojawi w naszym filmie, na przykład jutro, jak będziemy na jednym z wielu targów rolniczych, które tutaj się znajdują w mieście. Najstarsza piekarnia i cukiernia w mieście. Zobaczcie, jaką ma piękną fasadę. Wnętrze też niczego sobie. Związane jest oczywiście z dworem, bo kiedyś była to piekarnia dworska. Można sobie usiąść w środku, wypić kawę i zjeść coś słodkiego. Tutaj są takie słodkości, ciasteczka, które mają na swoich opakowaniach albo słynną księżną Sisi, albo Franciszka Józefa, więc warto wejść, spróbować. Albo zjeść precla na przykład, który jest w logo tej instytucji, można już powiedzieć o tym miejscu. Tam, gdzie znajduje się oranżeria, to był Burggarten, czyli dawny ogród przyzamkowy. Natomiast tuż obok niego jest Stadtpark, przepiękny, również delikatnie oparty o dawny kształt twierdzy, zamku i fosy, ale zobaczcie, jaka enklawa. To jeden z ładniejszych miejskich parków, jakie widzieliśmy od dawna. Widzicie, wróciliśmy się na wzgórze, no bo po prostu grzechem byłoby tego nie zrobić w tak piękną pogodę. Naprawdę dawno nam się wzgórze w mieście tak nie podobało jak tutaj, no i ta wieża jest niezwykła. Wyobraźcie sobie, że te wskazówki, które widzicie tutaj, są wstawione na odwrót, to znaczy krótsza wskazuje minuty, a dłuższa godziny. Swoją drogą kiedyś były tylko godziny, ale mieszkańcy wykupili sobie tą wieżę od Francuzów, od wojsk napoleońskich, którzy rozbierali, wysadzali całą twierdzę, ale za łapówkę postanowili zostawić właśnie tą przepiękną wieżę, jak i dzwonnicę na tym wzgórzu. A teraz zobaczymy sobie jeszcze jeden ogród taki terasowy, którego wczoraj nie zdążyliśmy zobaczyć, a tak po prawdzie to nie przygotowaliśmy się, nie wiedzieliśmy, że tam jest. A potem nie zjedziemy sobie funikularem, tylko zejdziemy schodami, można też szlakiem takim prawie górskim zejść, tymi zygzakowatymi, które widzieliśmy w innych ujęciach kilka minut wcześniej. Taka mała przekąska karmi mi się widokiem właściwie na miasto, chociaż tu kiełbaska jest słusznej wielkości. To jest kiełbaska, która się nazywa Schlossberg Bratwurst i zobaczcie, co tutaj jest koło niej. Świeżo tarty chrzan, a do tematu chrzanu jeszcze wrócimy w tym odcinku na pewno. Tym razem przedostajemy się z góry do miasta pieszo. No, chyba wypada w tej sytuacji. Ale zobaczcie za to, jak to niesamowicie wygląda. No nie wiem, chętnie byśmy nagrywali więcej, bo sami wiecie, mnóstwo miejsc i miast widzieliśmy na świecie i w Europie, ale zupełnie obiektywnie, no żadne nie ma takiej góry w sercu miasta i to daje takie niesamowite możliwości. Teraz zaszliśmy do kolejnego ogrodu, właściwie wiszącego na skałach ponad tymi pięknymi miedzianymi dachami. No ale trzeba kończyć. Przecież jeszcze mamy więcej miejsc do pokazania. Pewnie zauważyliście, że mnóstwo tutaj tramwajów co chwilę. Dzisiaj sobie zrobimy wycieczkę tramwajową. Przyjeżdża nasza linia numer 1. Co ciekawe, przez Stare Miasto wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale też turyści, mogą jeździć tramwajami za darmo. Zanim dojedziemy na koniec tej linii, na pętlę w dzielnicy Maria Trost, odwiedźmy lokalne targowisko, póki jest otwarte. Znajduje się na placu Kaiser Józef Platz, właściwie vis-a-vis wielkiego budynku opery. To kolejne miejsce o bardzo śródziemnomorskim stylu. No i właśnie tutaj mamy dwa symbole Gracu. Mamy olej z peste Gdyni, o którym już wspominaliśmy, a obok proszę zobaczyć, jaki piękny, dorodny chrzan. Ale mamy też na przykład kaszankę,
różnego rodzaju kiełbasy, mamy też salceson na przykład i różne inne mięsa. Przy wspomnianej pętli tramwajowej, do której dojedziecie linią numer 1, znajduje się też wygodny parking Park and Ride. Ulokowano też małe Muzeum Historii Transportu, otwierane jednak tylko w sobotnie popołudnia. Celem jest barokowa bazylika Maria Trost. To dalej Graz, ale już tak sielsko, wiejsko, anielsko. Schody aniołów. Można się trochę zmachać. Jak już się to zrobi, to zobaczy się te wyższe fragmenty Alp, jeszcze pokryte śniegiem. I barokowy przykład bazyliki i sanktuarium pielgrzymkowego. Widzę, że dzisiaj wieczorem koncert Schuberta, a w środku mamy nadzieję zobaczyć freski, między innymi przedstawiające słynną bitwę, tym razem pod Lepanto, ale przeciwnik ten sam. Tym samym tramwajem linii numer 1 do Maria Trost można po drugiej stronie miasta dojechać do Eggenbergu, gdzie znajduje się wpisany na listę UNESCO pałac. Gdy najpierw go widzieliśmy na mapie, widzieliśmy, że jest tak duży, że wydawało nam się, że to jedna z rezydencji cesarskich Habsburgów, a on nawet nie jest pałacem królewskim. Należał po prostu do rodu Eggenbergów. Johann Eggenberg był gubernatorem Styrii, a na terenie tego zamku i parku spędzić można kilka dobrych godzin. Wewnątrz znajduje się stara galeria, tuż obok zamku natomiast Muzeum Archeologiczne. Miał on nawiązywać do słynnego Escorialu w Hiszpanii, nie tylko z powodu alegorii kalendarza i pór roku, ale także wszechświata. Stąd też tyle tutaj nawiązań do planet, do motywów znaków zodiaku, a nawet znajduje się tutaj ogród planetarny. Ten system liczbowy inspirowany nowym kalendarzem gregoriańskim stanowi podstawę projektu zamku. Program ikonograficzny sali planetarnej, wyposażonej w roku 1678, jest całkowicie poświęcony astronomii. Na pierwszym piętrze znajdują się zbiory muzealne starej galerii, głównie średniowieczne i renesansowe. Obraz Bruegelów, artystów włoskich, austriackich i niemieckich, w tym ten spektakularny Petera Bruegela. To już wspomniany ogród planetarny, wiecznie kwitnący, głównie pięknymi kameliami, po którym swobodnie hasają dumne pawie. Natomiast perłą kolekcji Muzeum Archeologicznego, oprócz artefaktów rzymskich z rzymskiej prowincji Noricum na tych terenach, jest żartobliwie nazywany antycznym samochodem wózek wotywny, wykonany z brązu, datowany na, uwaga, 2600 lat. Ale jest też świetne wykorzystanie sztucznej inteligencji, no w końcu. To w tej pięknej symulacji, jak wyglądało miasto Graz z wszelkimi jego zakamarkami około 500 lat temu. Ruszamy dalej poza Graz. Zapiszcie sobie uważnie te miejsca w bliskim sąsiedztwie, w głąb Styrii, bo one mogą Wam też przydać się jako ciekawe przystanki, gdy jedziecie autostradą przez Austrię. 10 stopni mniej, pogoda nam się zmieniła. Miejscowość Voitsberg i zamek, czy też pałac Greiseneck. Nie chodzi o to, żebyśmy prosili polskiego piosenkarza, aby grał, tylko taka jest nazwa. Właścicieli było wielu, zmieniali się jak w kalejdoskopie, ale ciekawy jest ten, który nabył go w XIX wieku. Magnat prasowy z Wiednia, pan Zank, postanowił zainwestować w tutejsze kopalnie węgla kamiennego. No właśnie, bo właśnie Styria to bogactwo surowców mineralnych, węgiel kamienny, a nie tylko słynne rudy żelaza już w czasach antycznego Rzymu, stal z Noricum. Mnóstwo tutaj jest zamków, również ruin, ale my udajemy się teraz na północ, aby zobaczyć coś, co Styria ma wyjątkowego w skali świata. To jeszcze nie jest ten obiekt, o którym wspomniałem, natomiast żal by było po drodze nie odwiedzić Barnbach, gdzie znajduje się kościół świętej Barbary, być może najbardziej nietypowy kościół w Austrii. Oczywiście autorstwa słynnego architekta Hundert Wassera. Znamy być może dom jego autorstwa z Wiednia. No spójrzcie, tak fantazyjnej formy na małej austriackiej prowincji to byście się nie spodziewali, co? Hundert Wasser, jak zawsze, postanowił żonglować kolorami,
ale też nieregularną geometrią, szkłem i ceramiką. W ten sposób miejscowość dorobiła się jednego z najbardziej oryginalnych kościółków w całej Austrii. Ale uwierzycie, że w tym odcinku pojawi się jeszcze bardziej nietypowa świątynia? To akurat nie ta. Ta będzie bardzo klasyczna i tradycyjna, ale właśnie to miejsce wspomniane jako naprawdę wyjątkowe. Będąc w okolicach Gracu, koniecznie trzeba zatrzymać się w Eisbach. To, co nam się bardzo podoba w Austrii i w ogóle w tych mikroświatach, mikrokosmosach alpejskich, to oprócz przyrody jest oczywiście mnogość klasztorów barokowych czy też średniowiecznych, a ten tutaj jest naprawdę wyjątkowy w skali Europy, co zresztą powiedział już wcześniej Marcin. On pochodzi z 1129 roku, nazywa się Stift Rhein. Jest on najstarszym na świecie wciąż zamieszkałym cysterskim klasztorem. To jest naprawdę niebywałe. Prawie 900 lat ma to miejsce. Został ufundowany przez margrabiego Leopolda I, a ekipa 12 mnichów i opatów przywędrowała prosto z Bawarii. W 2006 roku podczas prac renowacyjnych odkryto tutaj grób samego założyciela, margrabiego Leopolda, który teraz można zobaczyć na własne oczy. To nie pierwszy zamek z taką nazwą, który odwiedziliśmy, jak wiecie. Dolina nam się otwiera w dość piękny sposób, natomiast jak przyjedziecie tutaj jako turyści, to pewnie zaparkujecie na dole i skorzystacie z tej szklanej windy, która Was wiezie do tego średniowiecznego zamczyska. Urszulo, powiedz nam coś o tym miejscu, dlaczego jest tak wyjątkowe i czym ono dokładnie jest. To miejsce to tak zwane Koisze. Jest to jedno z najnowszych miejsc na naszym zamku. Można tu zorganizować wesele, imprezy biznesowe, imprezy prywatne. Jednocześnie jednak otacza cię najstarsza część zamku, stary zamek Rabenstein. Mamy stąd wyjątkowy widok na nasz zamek, a także na okolice. Widać stąd stare miasto Fronleiten. Mamy również widok na górę górującą nad Gracem, tak zwaną Schöckel. A jeśli znasz te okolice odrobinę lepiej, możesz również dostrzec pole golfowe, najstarsze w Austrii. Przyłapaliście mnie na jedzeniu jabłecznika styryjskiego. Styria słynie z jabłek. Bardzo fajny, tarte jabłka, jak w młodości. I przy kawce na tle linii kolejowej, jednej z najważniejszych obecnie, która wiedzie z Wiednia do Gracu, z Gracu do Wiednia, czyli jak przyjedziecie koleją do Gracu, to miniecie, no miejsce, które teraz zobaczymy, czyli największy w Austrii skansen architektury, czy też muzeum pod gołym niebem w Stubing. To bring us back where it all began. To bring us back where it all where many familiar sayings and expressions have their origin. Leopold? Leo? Słuchaj, jest twoja pora karmienia podobno. Chodź. Come here. Nauczył niemieckiego, co? Idzie. Okej. Come. No piękne miejsce. Jak ktoś z Was lubi zwiedzać linearnie, to będzie zachwycony, bo idziemy w jedną stronę, wracamy tą samą stroną, gdy jesteśmy w dolince, w której możemy zobaczyć przykłady architektury styryjskiej. Uczulono nas, żeby zwrócić uwagę, że Styria składa się z 4 albo 3 zupełnie odrębnych jeszcze mikroregionów z innymi dialektami i inną architekturą. Dobrze, no to mówimy o tym, ale jedna cecha jest wspólna do tych pięknych styryjskich domów. Zawsze piwnica lub nawet całe pierwsze piętro jest z kamienia, czy też podbudówka jest z kamienia. Następnie mamy 1 lub 2 piętra zrobione z drewna, bardzo często bardzo bejcowanego, w związku z czym te domy są ciemne. No i zwróćcie uwagę na te wewnętrzne dziedzińce. To dzisiaj to się zachowało, bo jak jeździcie po styryjskich wioskach, to nie zobaczycie takiej sytuacji, że jest dom na domu na przykład, nawet jeśli to jest rodzina, tylko raczej takie nagromadzenie 3-4 budynków należących do jednej rodziny, potem duża wolna przestrzeń i następna taka mikrokolonia. No i to oczywiście dla krajobrazu jest dużo lepsze.
jak zauważyliście, wyszło nam słońce, idealne na wiosnę Arnolda, tego Arnolda. Na koniec dnia jesteśmy w niewielkiej miejscowości Tal, w której to znajduje się ten oto niezwykle interesujący kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, na szlaku świętego Jakuba także, a właściwie to jego rozbudowa. Może nie będę opowiadała, co takiego jest w nim wyjątkowego, tylko zaraz to zobaczycie. Niektórym z Was być może ta miejscowość kojarzyć się będzie, czy też kojarzy się z bardzo słynnym austriackim aktorem, chyba jednym z najsłynniejszych austriackich aktorów. Widzieliście go na pewno w niejednym z filmów. Szukasz drzwi? Nie umiemy znaleźć drzwi. W tym przypadku, z uwagi na położenie na wspomnianym szlaku do Santiago, motyw muszli świętego Jakuba, ale generalnie motywy biblijno-morskie dominują w środku. Kolory, szkło, kamienie otoczaki jakby z alpejskich rzek i jedyne w swoim rodzaju ławki kościelne w formie muszli również. Na cud Jonasza, takiego kościoła nigdy nie widzieliśmy. Ciekawe, jakby pan Arnold zareagował, bo kościół przebudowano już w momencie, gdy wyjechał wcześniej za ocean. Mowa oczywiście o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który urodził się w tym właśnie domu, w bardzo tradycyjnej, katolickiej, wielodzietnej rodzinie. W wieku lat 17 opuścił to miasteczko, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale w zupełnie innym celu niż później się okazało, a mianowicie jako zawodnik kulturystyki. Dom rodzinny jest jego muzeum, ale o tej porze, wczesnym już wieczorem, właściwie oczywiste było, że jest zamknięte. I jeszcze tu wrócimy. Najmniejsza siłownia świata. Jak widać, słońce i światło postanowiły nam wynagrodzić popsutą pogodę i to w tak intensywny sposób. Przepiękne kolory nas pożegnały tego dnia. Graz od 2008 roku posiada tytuł stolicy kulinarnej, a my jesteśmy w jednej z najstarszych restauracji w mieście, która specjalizuje się w kuchni austriackiej, a także w kuchni styryjskiej. Marcin ma naprawdę klasyków, można powiedzieć, bo być może jest to dość zaskakujące, bo nas też trochę to zdziwiło, ale typowym daniem dla Styrii i dla Grazu jest smażony kurczak. Podobno zachwycał się nim nawet sam Napoleon Bonaparte. Następnie mamy sałatkę, która składa się z różnych sałat liściastych. Pod spodem mamy ziemniaki, no i lokalną fasolę szkarłatną, która jest taka duża, mięsista, naprawdę pyszna. No i oczywiście skropione jest to, a jak żeby inaczej, olejem z pestek dyni. A ponieważ mamy sezon szparagowy, wiosna, no to ja skusiłam się na też coś klasycznego, nie tylko dla kuchni austriackiej czy też styryjskiej, czyli białe szparagi z ziemniaczkami młodymi i sosem holenderskim. W drodze do Włoch odwiedzamy jeszcze malutką wioskę niedaleko Barnbach. Oto zamek w Piber i hippiczne motywy oraz detale, nie bez powodu. To miejsce, które po prostu muszą odwiedzić wszyscy miłośnicy koni. W pogodny dzień dziesiątki z nich wybiegają na okoliczne pastwiska. Jeśli byliście kiedyś w Wiedniu, w Hofburgu i hiszpańskiej szkole jazdy słynnej, to właśnie te białe ogiery cesarskie służące Habsburgom w tym reprezentacyjnym celu pochodzą z tej dokładnie stadniny, z prestiżowej stadniny Piber. Kilkanaście minut stąd, jakieś 1000 metrów wyżej na przełęczy Gaberl, do której prowadzi przepięknie widokowa droga, pora roku zmienia się. Z pełni wiosny na wczesną wiosnę, o czym świadczą m.in. wschodzące dopiero krokusy. Tak, dosłownie jechaliśmy pół godziny od stadniny. Dotarliśmy na przełęcz na wysokości prawie takiej jak
nasza Śnieżka, normalnie droga krajowa, się pnie i to całkiem wygodnie. Natomiast obok jest szczyt Pleinkogel, który ma prawie tyle co Śnieżka, z którego można zobaczyć krainę, którą właśnie zwiedzaliśmy, kotlinę, w której znajduje się Grac. Teraz jesteśmy wciąż na wyżynie Gracu. Widać stąd niektóre fragmenty wschodnich Alp. Trochę śniegu leży, ale to nie są bardzo wysokie góry. Jeśli chcecie troszeczkę zażyć górskiego powietrza, chłodniejszego klimatu, to po prostu na przykład w drodze na południe zatrzymajcie się tutaj na tej przełęczy, pod którą swoją drogą i pod całym pasmem Coral Alp biegnie zupełnie nowy tunel kolejowy i nowa linia kolejowa, która zupełnie zmieniła transport na południu Austrii. Teraz z Gracu w kierunku Klagenfurtu i Wenecji można dużo szybciej przejechać. Także kolejna ważna informacja dla tych osób, które chcą spróbować podróży kolejowej na południe. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy wielką nadzieję, że Wam się podobało i że Was zainspirowaliśmy do tego, aby przyjechać do Gracu na 1 lub 2 dni w drodze na południe, albo też na dłużej, żeby zobaczyć nie tylko Grac, ale także jego najbliższe okolice. Cały odcinek był nagrywany pod koniec kwietnia, także macie od razu zobrazowanie, jak wygląda tutaj pierwsza połowa wiosny, w związku z czym możecie decydować, czy nada się na majówkę, czy na czerwcówkę. Zapraszamy. Zapraszamy. Silenced by fear.